Niektórzy postrzegają narzekanie jako bardzo negatywną sprawę, czyli ojej, to ciągle marudzi, albo tamten to ciągle tylko i wyłącznie narzeka. I ja chcę tutaj trochę to zdementować, dlatego że narzekanie wcale nie musi być bardzo destrukcyjne, bardzo nieprowadzące do żadnych celów, tylko może być całkiem fajną formą ekspresji siebie. Tylko że oczywiście takie się stanie, jeżeli uświadomimy sobie kilka rzeczy. I pierwszą z nich jest taka, że nie możemy być ciągle pozytywni. Pomimo, że pozytywne myślenie jest bardzo zdrowe, bardzo fajne i oczywiście są na to badania, to jest absolutnie niepodważalne, to nadal nie możemy być w stanie pozytywnego myślenia, pozytywnego nastawienia przez 24 godziny na dobę. To jest wbrew naszej naturze, dlatego że nasze mózgi zostały stworzone w ten sposób, żeby zauważać to, co się dzieje nie tak, żeby być innymi słowy czujnymi, żeby być czujnymi, dlatego że nasza ewolucja by nie miała miejsca, gdyby tak każdy się tylko relaksował, widział same plusy i zwracał uwagę tylko i wyłącznie na jasną stronę całej historii. Musimy być czujni po to, żeby przetrwać, dlatego nasze umysły, nasze mózgi są wyczulone na negatywne wieści, a to oznacza, że zwracają na to uwagę. Jeżeli w takim momencie po setkach tysięcy lat ewolucji wymagasz od siebie, że masz się ciągle uśmiechać i masz widzieć same dobre rzeczy i nie wolno ci, gdzieś zakładasz sobie jakiś szlaban na to, żeby mówić o tym, co ci się nie podoba, co poszło nie tak, co nie działa, to robisz wielką robotę wbrew ludzkiej naturze. O wiele łatwiej będzie ci się żyło, a na takim kanale jak Daj sobie spokój, to chcę podkreślać, jeżeli uzmysłowisz sobie, że patrzenie na pozytywy jest super, jest na miejscu, nie 24 godziny na dobę. A wtedy, kiedy przychodzi i twoja uwaga, gdzieś tam ta kontrolka się włącza, że coś jest negatywnego, że coś jest niedobrego, że coś się dzieje nie fair, nie fajnie, gdzieś w jakiś sposób nieprzyjemnie, to też jest okej. I warto to gdzieś włączyć w swoje 24 godziny na dobę, jakie mamy do dyspozycji. Oczywiście, tak jak już powiedziałam, fajnie, jeżeli to się dzieje w sposób świadomy i odpowiedzialny. Czyli żeby to było wiadome, w jaki sposób wchodzę w te negatywy i co chcę od nich uzyskać. Co chcę od tego uzyskać, że właśnie teraz świadomie odpuszczam te pozytywne myślenie, a kieruję uwagę na negatywne myślenie, tylko że robię to w pewnym celu i w sposób bardzo uzmysłowiony. I wtedy sobie po prostu marudzimy. I zanim ci powiem, jak konstruktywnie marudzić, to musimy poznać dwa podstawowe typy marudzenia, narzekania i zwracania uwagi na właśnie to, co negatywne, po to, żeby potem właśnie dokonywać sobie wyboru pomiędzy jednym a drugim i decydować, czego w tym momencie mogę się po sobie spodziewać i czego mogę oczekiwać. A co to za dwa typy? No już ci mówię, tylko najpierw podziękuję serdecznie wszystkim osobom, które wspierają mnie oraz ten kanał poprzez inne platformy. Wielkie dzięki, jeżeli gdzieś to, co tutaj robię, przydaje ci się, jest pożyteczne i masz ochotę mnie wesprzeć. Zapraszam i z góry wielkie dzięki. A my przechodzimy do naszych dwóch typów marudzenia. Typ pierwszy, narzekanie zorientowane na emocje. Daj mi znać, czy gdzieś w tym się odnajdujesz, że niekiedy chcesz porozmawiać i naprawdę ponarzekać na coś lub na kogoś, do jakiejś zaufanej osoby, właściwie nie szukając żadnego rozwiązania. Jedyne, co szukasz, to chcesz z siebie po prostu wyrzucić te wszystkie emocje, które się nagromadziły, na przykład w pracy, a teraz już jesteś po pracy na kawie ze znajomą. I okej, to jest wentylowanie, tak? To jest wentylowanie z siebie tych emocji i to może przynieść ulgę, dlatego że po prostu wyrzucasz z siebie, jest jakiś katarzis, jakieś oczyszczenie, wyrzucasz z siebie to, co się nabudowało emocjonalnie w przeciągu dnia, albo może tygodnia, albo miesiąca. I to też jest okej, tak? Tutaj tylko małe ostrzeżenie, jeżeli na tym się zatrzymamy. Jeżeli tylko i wyłącznie na tym wentylowaniu się zatrzymamy, to możliwe, że krótkotrwale odczujesz ulgę. Natomiast spotkajmy się z tą samą znajomą w tej samej kawiarni
jeszcze, nie wiem, 5, 10, 15 razy i ty zrobisz to samo, to bardzo możliwe, że ten typ narzekania, jeżeli nie pójdzie dalej, zaraz powiem w jaki drugi typ, to bardzo możliwe, że masz nie ochotę, a masz wrażenie, będziesz mieć wrażenie, że drepczesz w kółko, że po prostu jesteś jak ten chomik w kołowrotku, bo nic się nie dzieje. A ta znajoma być może ma wrażenie, że ty spotkasz się z nią raz na tydzień i ciągle dzieje się to samo. Czyli jedyne co robisz, to tylko i wyłącznie na przykład narzekasz na szefa. Jedyne co robisz, to płaczesz, bo chłopak, czy narzeczony, czy ktokolwiek inny partner zrobił coś fatalnego po raz kolejny. Czyli nic się nie zmienia, jedyne co robisz, to wentylujesz te emocje. Więc jeżeli tutaj się zatrzymamy, może to nie dawać takich rezultatów, na jakie byś miała ochotę czy potrzebę. Dlatego musimy przejść do drugiego typu narzekania. Typ drugi, narzekanie zorientowane na rozwiązania. No i narzekanie drugie, gdzieś składanie skargi komukolwiek, marudzenie, czyli zwracamy uwagę na te wszystkie negatywy, które się dzieją, ale jednak nasze zorientowanie nie kończy się tylko i wyłącznie na wyrzuceniu swojej złości albo wypłakiwaniu wszystkich łez, tylko na rozwiązaniu. Czyli nie dość, że wyciągamy sobie papier i kredki i rysujemy mapę, gdzie jestem, gdzie chciałabym dojść, jaka jest droga, która droga będzie szybsza, która droga będzie łatwiejsza, która droga będzie bardziej wyboista, to jeszcze właśnie wszystko to rozrysowujemy i układamy plan podróży. Czyli nadal jesteśmy niezadowoleni. To nie jest wesoła wycieczka, którą planujemy. To nadal jest, generalnie rzecz biorąc, nie jestem z tego zadowolona, że muszę tą mapę rysować. Nie jestem z tego zadowolona, że muszę się w ogóle przemieszczać na to drugie miejsce. Nie tego chciałam, ale uznaję, że to jest dobre wyjście z tej sytuacji, która jest w sobie trudna. No i mamy zorientowanie na rozwiązanie. Czasami zaproszenie drugiej osoby do rysowania tej mapy jest bardzo pomocne, bo tutaj mamy kogoś obiektywnego, kogoś, kto z boku sprawdzi i spojrzy i może podpowie coś bardzo pomocnego. I to są takie dwie podstawowe różnice pomiędzy narzekaniem i tego, w których kierunkach to narzekanie może pójść. Natomiast dobrze jest nie zatrzymywać się ani na jednym tylko i wyłącznie, ani na drugim tylko i wyłącznie. Dlatego za chwilkę opowiem Ci o takich kilku punktach, jak narzekać, jak marudzić, jak połączyć jedno zorientowanie i drugie, dlatego że ani na jednym, ani tylko na emocjach, ani tylko i wyłącznie na rozwiązaniu nie jest dobrze się skupić. Dobrze jest znaleźć gdzieś tutaj taką środkową, złoty środek, środkową opcję. Zanim do tego przejdziemy, chcę tylko nadmienić, że być może negatywne myślenie, negatywne spojrzenie, negatywne emocje to jest coś, z czym ty się w jakiś sposób borykasz w życiu i obejrzenie tego filmu to jest za mało. Obejrzenie innych filmów, które ci podlinkuję, to jest rozszerzenie tematu. Właśnie o tym. Natomiast być może to nadal jest za mało, bo chcesz porozmawiać o czymś w kontekście twojego życia, indywidualnych twoich okoliczności. Zapraszam na spotkanie 1 na 1. To także jest w mojej ofercie. Podobnie jak newsletter. Jeżeli chcesz dać sobie spokój i dawać sobie spokój, uczyć się tego raz na tydzień w formie pisanej, zapraszam do zapisu. A my przechodzimy do formuły konstruktywnego narzekania w kilku punktach. Krok pierwszy. Określ swój prawdziwy cel. Wszystko to tutaj, co mówię, opiera się na tym, żeby to narzekanie, żeby to te skargi, to nasze skarżenie się nie było takie puszczone samopas. To tak naprawdę jest podstawa, czyli żeby podejść do tego ze samoświadomością i odpowiedzialnością i ze zrozumieniem, że ja wiem, co ja robię. Że to nie jest tak, że tylko i wyłącznie jakieś dźwięki i słowa wydają się z mojej buzi i one wylatują gdzieś do kogoś do ucha, ale ja nie mam pojęcia po co i komu i dlaczego to mówię, tylko że to jest po prostu narzekanie. Tylko chodzi nam o obraz, kiedy ja dobrze wiem, co ja robię, ja biorę za to odpowiedzialność, co więcej biorę tak jakby stery w swoje ręce po to, żeby to narzekanie było konstruktywne i najbardziej pomocne. Więc pierwsze, co warto zrobić, zanim w ogóle otworzysz buzię,
to jest zorientować się i określić, jaki jest mój cel. Czyli czego tak naprawdę potrzebuję od tej sesji narzekania. Czyli czy ja potrzebuję wentylacji emocji, czy ja potrzebuję poszukiwania rozwiązania. Co tak naprawdę będzie mi najbardziej dzisiaj pomocne. Jeżeli to jest uświadomione, no to mamy po prostu już właściwie sukces załatwiony. Dlatego, że jesteś w kontakcie ze swoją potrzebą, w kontakcie ze swoim stanem i reagujesz adekwatnie do niego. I to już jest świetny pierwszy krok, a nie ostatni. Krok drugi. Wybierz właściwego odbiorcę i czas. Jeżeli już wiesz, o co ci chodzi, czego tak naprawdę chcesz od tej sesyjki narzekania, to w tym momencie nawiązałeś kontakt ze sobą, super. Teraz jest dobrze dookreślić czas, okoliczności oraz osobę, do której się zwrócisz. Krótko mówiąc, jeżeli chcesz ponarzekać na coś, co się dzieje w relacji z partnerem, partnerką, no to nie idź do koleżanki z pracy, skoro to w ogóle nie jest ona adresatką tej całej historii. I także nie idź do swojego partnera czy partnerki wtedy, kiedy ona jest zmęczona, kiedy jest super głodna, kiedy nie ma czasu i ma 50 rzeczy jeszcze do zrobienia w domu. A poza tym może zacznij rozmowę od tego, czy masz chwilkę. Czy masz chwilkę pogadać? Po prostu, żeby przygotować ten grunt po to, żeby ta rozmowa była jeszcze bardziej pożyteczna, jeszcze bardziej pomocna. Jeżeli ktoś nie ma na ciebie czasu, jeżeli to nie jest właściwa osoba, to możliwe, że ta rozmowa cała w ogóle okaże się po prostu niepomocna. A ty będziesz mieć wrażenie, że zmarnowałaś czas, zmarnowałaś energię i trzeba być bardzo pozytywną osobą, bo to marudzenie nic nie daje. A ty dojdziesz do wniosku, że to w ogóle była strata czasu, a marudzenie czy mówienie o negatywnych rzeczach nie ma sensu i trzeba tylko i wyłącznie myśleć pozytywnie. No nie, to tylko chodzi o to, że nie dobrałaś okoliczności do tego, co chciałaś powiedzieć. Dlatego krok drugi. I jeszcze krok trzeci. Mów o emocjach i potrzebach. Często wtedy, kiedy tracimy czas na rozmowy, które są jałowym narzekaniem i właściwie nic nie przynoszącym, polega to na tym, że w ogóle nie wspominamy o naszych emocjach albo nie wspominamy o swoich potrzebach. I dlatego to gdzieś tutaj nie działa, bo na przykład znajdujemy się w sytuacji, w których tylko i wyłącznie opowiadamy historię. A wiesz, ta pojechała wtedy tam i zrobiła to i oplotkowała mnie temu a owemu i potem jeszcze zrobiła to i tamto. Czyli opowiadamy jakby fabułę filmu. I okej, może ma to znaczenie i może faktycznie warto się na tym zatrzymać, ale nie tylko i wyłącznie tym wypełnić całą sesję narzekania. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby zobaczyć, ona tam pojechała, ona oplotkowała, ona zrobiła to i to. Po pierwsze, jak ja się z tym czuję, czyli dotykamy naszych emocji, patrzymy wewnątrz na super kluczowe sygnały i informacje na temat nas i obcowania ze światem zewnętrznym, który jest, te informacje są nam podawane na sposób w języku emocji, dlatego zwracamy uwagę na nasze emocje. Uczymy się w ogóle je nazywać, jest super istotne w ogóle w życiu. Oraz na nasze potrzeby. Czyli, ja czuję na nią złość, ja czuję z tego powodu smutek, ja czuję cokolwiek innego, na przykład to, że się zawiodłam na niej. Czego potrzebuję? No może potrzebuję z nią porozmawiać. Może potrzebuję się wypłakać. Może potrzebuję zrozumieć, na czym polega moja złość i co ona mi mówi, ta złość. I to jest, zauważ, super konstruktywne, super pomocne. Nie zatrzymujemy się na tym, co, gdzie, kto i tak dalej, tylko co ja w związku z tym czuję, co w związku z tym potrzebuję zrobić. I zauważ, że w tym momencie naprawdę, oczywiście poprzednie punkty były jakby przygotowaniem tego momentu, ale w tym momencie dzieje się super wartościowa sprawa. Niby to narzekanie i marudzenie i gdzieś tam jakieś zrzędzenie zamienia się w bardzo wartościową autorefleksję, na której możemy zbudować nie tylko samoświadomość, pogłębić ją i wiedzieć, o co właściwie mi chodzi i jak ja stoję w tym miejscu i
w tej sytuacji, okolicznościach, to jeszcze będę wiedzieć, dowiem się, jakie działanie byłoby pomocne dla mnie w tej sytuacji, czyli czego ja potrzebuję. I to jest to złoto, które można wydobyć z tej całej rzeki narzekania i dlatego warto troszeczkę tam się zagłębić, a nie omijać szerokim łukiem i twierdzić, że tylko i wyłącznie pozytywne myślenie i pozytywne mówienie i pozytywne działanie jest super istotne. Nie, narzekanie i marudzenie także, oczywiście pod warunkiem, że robimy to z głową. Mam nadzieję, że właśnie w tym filmie się tego dowiedziałaś i daj mi znać w komentarzu, jak narzekasz, jak często do tego sięgasz, czy gdzieś bijesz się z myślami właśnie, że nie powinnam. I pamiętaj, że każdy komentarz, każde kliknięcie, subskrypcja, cokolwiek tutaj klikasz, robisz, szperasz, myszkujesz po tym kanale, to jest wsparcie mnie i tego, co robię. Podobnie jak wsparcie przez inne platformy. Z góry wielkie dzięki za wszystko, za wszystkie formy wsparcia. A my widzimy się następnym razem. Do zobaczenia.